Cześć kochani, pierwszy vlog z Peru. Dzisiaj jesteśmy w Cusco na 3400 metrów nad poziomem morza, dlatego czasami pewnie będę wzdychała jak będę chodziła. Ale kochani, dzisiaj pierwszy vlog tak samo po polsku. Odpowiadam na wasze pytania, nie tylko ja odpowiadam, bo również Niko będzie odpowiadał. I uwaga, tak, dziękujemy. Niko będzie próbował odpowiadać, będzie odpowiadał po polsku. Także zapraszamy was serdecznie. Dobra kochani, w takim razie pierwsze pytanko. W ogóle robimy teraz ten dzisiejszy Q&A z super miejsca. Tutaj z Cusco, z jednej z takich fajnych knajpek, kompletnie nieperuwiańskiej, ponieważ francuskiej robią tutaj najlepsze naleśniki po brytońsku. Zgadzasz się, Niko? No, zgadzam I się mają z tutaj tobą. tanie, pyszne winko. Dobra, więc pytanie od Roberta pierwsze. Skąd się wzięłaś, dlaczego jesteś i podróżujesz? No i opowiedz o sobie choćby, dlaczego blogi po angielsku. To pierwsze wam powiem, dlaczego blogi po angielsku, bo to jest historia bardzo skomplikowana. Słuchajcie, 3 lata temu ja miałam swój kanał i on był po polsku i kompletnie on nie szedł, ponieważ nie robiłam vlogów regularnie. No i miałam wrażenie, że po prostu ludzie nie lubią takiego kontentu, jak ja tworzę. I zaraz tutaj przed wyprawą kolumbijską naszą na motocyklach stwierdziłam, ok, biorę się znowu za te vlogi, tylko tym razem może jednak coś zmienię w tym kanale. I nie wiedziałam, naprawdę miałam zagwozdkę, czy zrobić te vlogi po angielsku, zrobić nowy kanał, czy zostawić ten stary kanał i robić vlogi po polsku. I naprawdę przez tydzień zastanawiałam się, czy ma być to kanał po angielsku, czy po polsku. Po prostu do tej pory mam zawsze zagwozdkę, jak dostaję tyle komentarzy, dlaczego nie jest po polsku. I słuchajcie, no teraz sami się zastanawiamy z Nikolasem, bo my naprawdę nie wiedzieliśmy, że tutaj będzie tyle Polaków. To nie było w planach, że Bartek bez planu nas zarekomenduje. Więc nie wiem, no zobaczymy jak wyjdzie, jakie komentarze będą pod tym vlogiem, pierwszym vlogiem po polsku. Dajcie znać, co wy o tym też myślicie, bo wasze zdanie jest też dla mnie bardzo ważne. Dobra, kolejne pytanie też od Roberta, to było to jedno z pierwszych, czyli skąd ja się wzięła? Słuchajcie, jaka jest moja historia nasza? Zacznę od mojej, a dopiero później jak poznałam Nikolasa. Więc słuchajcie, zacznę od studiów, bo tak naprawdę wszystko się zaczęło na studiach. Studiowałam w Krakowie na Uniwersytecie Ekonomicznym, studiowałam kierunek po angielsku, tak zwany International Business. Ten kierunek tak naprawdę otworzył bardzo wiele drzwi. Ja już przed studiami wiedziałam, że ja na pewno chcę studiować za granicą. Zawsze moim marzeniem było USA, bo wiecie jak się było w podstawówce, to zawsze się myślało, że USA to jest raj i nie wiadomo co. Na szczęście to wszystko mi przeszło i wyjechałam na studiach na Erasmusa do Francji. Więc na drugim roku studiów pojechałam na Erasmusa do szampańskiej miejscowości, do Reims. Ale słuchajcie, tam nie poznałam Nikolasa. To nie była Francja, która nas połączyła. We Francji spędziłam na Erasmusie 5 miesięcy. I tam również się nauczyłam języka francuskiego, także jak już przyjechałam do Polski, to fajnie znałam francuski. W tym Erasmusie we Francji poznałam tylu Chińczyków, którzy się okazali takimi fajnymi, ciepłymi osobami, że stwierdziłam, razem z przyjacielem w ogóle, którego poznałam na Erasmusie, a który pochodzi z tej samej miejscowości co ja, czyli Żywca, pozdrowienia dla Piotrka. Więc słuchajcie, razem z Piotrkiem się mega zaprzyjaźniliśmy z tymi Chińczykami i planowaliśmy już sobie z nimi tak naprawdę wakacje w Chinach. Piotrek był w organizacji studenckiej, która się nazywa ISEC, której ja nie znałam. I słuchajcie, z ISEC-iem wyjechaliśmy do Chin na wolontariat. Także przez 2 miesiące, mając 20 lat, mieliśmy taki ogromny szok kulturowy przyjeżdżając do Pekinu. Ja do tej pory pamiętam, jak wysiedliśmy z lotniska w Pekinie, przyjechał po nas tata naszej chińskiej przyjaciółki, wsiedliśmy do tego auta. Było tak gorąco w tym Pekinie, to był taki szok kulturowy, że ja do tej pory pamiętam, jak po prostu z Piotrkiem się patrzyliśmy na siebie i byliśmy tak okropnie szczęśliwi, że jesteśmy w totalnie innej kulturze, w egzotycznym kraju, w totalnie innym niż Polska. Po prostu naprawdę do tej pory czuję ten feeling, jak lądujemy w Pekinie. Także słuchajcie, w Chinach, w Pekinie spędziliśmy cały lipiec.
A sierpień stwierdziliśmy z Piotrkiem, robimy tylko 4 tygodnie wolontariatu w Pekinie, uczyliśmy dzieci angielskiego, spaliśmy u chińskich rodzin, mega lokalne doświadczenie, naprawdę. Na drugi miesiąc, w sierpniu, stwierdziliśmy z Piotrkiem, chodź, jedziemy na tripa po Azji Południowo-Wschodniej. Także słuchajcie, to było takie, wiecie, 20 lat mieliśmy, nawet niecałe chyba 20 lat, nawet 19 i kupiliśmy sobie samolot z Szanghaju do Bangkoku. Jeszcze w Szanghaju był wtedy tajfun, więc nie mogliśmy w ogóle wylecieć z tego Szanghaju. I polecieliśmy do Tajlandii, zrobiliśmy sobie też Kambodżę, także przez 3 tygodnie naprawdę mieliśmy świetnego tripa. I to były naprawdę początki moich takich prawdziwych podróży, które mnie na pewno w jakiś sposób ukształtowały. I zapomniałam jeszcze Wam powiedzieć, że w tych Chinach ja się tak zakochałam, tak mi się spodobało, że to jest tak egzotyczny kraj, inny od wszystkich, że po prostu jak już byłam w Pekinie, to patrzyłam na wszystkie szkoły językowe, żeby tam przez miesiąc się uczyć języka, jak tam byłam. Patrzyłam również na studia, żeby po prostu przejść ze studiów z Polski na studia do Chin. Także patrzyłam na różne programy. I zaraz jak przyjechałam do Polski, to było wtedy na koniec 2. roku mojego studiów, więc zaraz jak przyjechałam do Polski, to zapisałam się na język chiński do Instytutu Konfucjusza w Krakowie, który bardzo polecam, bo to jest jedna z najlepszych uczelni, gdzie możecie się nauczyć tego języka. No ale jest ciężko, jeśli się tego języka nie używa cały czas. My go nie używamy cały czas, ponieważ przez kilka miesięcy co roku jesteśmy w Ameryce Południowej. Także zawsze potrzebujemy tak około tygodnia w Chinach, żeby po prostu przypomnieć sobie te wszystkie słówka, wszystkie zwroty, które znamy. Zarówno ja, jak i Niko znamy po 4 języki obce. Z polskim jest to 5 języków, ale chińskiego nie znamy tak dobrze jak innych języków, także znamy po prostu w sposób komunikatywny, tak jak Wam mówiłam wcześniej. Ale słuchajcie, my lubimy się uczyć bardzo nowych języków i mamy bardzo dobrą pamięć. Mi się wydaje, że to wynika z muzyki. Niko grał tylko i wyłącznie ze słuchu na pianinie. Ja tak samo, ja się nauczyłam grać ze słuchu, jak byłam w ziemi żywieckiej w zespole góralskim. Także ktoś po prostu coś zagra, a my po prostu się dołączamy do niego i gramy cały czas ze słuchu i ja myślę, że to bardzo pomaga właśnie w nauce języków obcych i więc ta muzyka na pewno jest częścią tego, że teraz znamy tyle tych języków obcych. Więc na 2. roku studiów byłam na Erasmusie we Francji, byłam również na wolontariacie w Chinach. 3. rok to znowu była Francja, bo dostałam się na praktyki erasmusowskie i pracowałam w Muzeum Adama Mickiewicza na Ile Saint-Louis, czyli w Wyspie Świętego Louisa w Paryżu. I tam również, słuchajcie, dostałam najpiękniejszy pokój ever z Afriko. I w 3. roku ja już wiedziałam po prostu na tych praktykach w Paryżu na 3. roku, że ja na magisterkę absolutnie nie zostaję w Polsce i już wtedy aplikowałam o stypendium, żeby dostać stypendium na francuską szkołę językową, jedną z francuskich szkół językowych, które mają bardzo dobre reputacje. I słuchajcie, niejakimś cudem dostałam to stypendium, bo te szkoły biznesowe we Francji są okropnie drogie. A ja dostałam stypendium. I słuchajcie, pokryli mi całość szkoły, dostawałam jeszcze co miesiąc stypendium na wyżywienie, na wszystko, no na wszystko we Francji, także miałam ogromne szczęście. To było stypendium rządu francuskiego. Bardzo polecam, bo jest to naprawdę chyba jedna z największych moich szans, jakie dostałam naprawdę będąc na studiach. I dostałam się, słuchajcie, na uczelnię francuską Schema Business School. Studiowałam przez rok w Nicei, a na 2. rok, dopiero na 2. rok, słuchajcie, mogłam sobie wybrać uczelnię, mogłam sobie wybrać kampus Schemy w różnych częściach świata. Oni mają kampus w Moskwie, w Brazylii, w USA i oczywiście w Chinach, koło Szanghaju. No i co ja wybrałam? Oczywiście Chiny. Wiedziałam, że muszą być Chiny, nie ma innej opcji, ponieważ chciałam sobie podszkolić język chiński. No i tym sposobem, słuchajcie, na 2. roku studiów magisterskich wyjechałam na cały rok do Chin, do miejscowości Suzhou, czyli do chińskiej Wenecji. Kolejne pytanie, tym razem od klienta Google'a. To, co robisz, jest fantastyczne, ale najbardziej jestem zauroczony zdjęciami, montażem i muzyką. Czym kręcisz? Jest content dar do montażu. Czym kręcimy? Ja mam Fujifilm X-S10, Niko ma Fujifilm X-T3. Niko przede wszystkim robi zdjęcia, te wszystkie zajebiste zdjęcia to jest właśnie praca Nikolasa. Kręcimy vlogi XS10, ale wcześniejsze vlogi, te wszystkie 5 vlogów, które są na kanale, były kręcone w Fujifilm X-T3 Nikolasa, ponieważ nie mieliśmy jeszcze tego nowego aparatu. Drona jakiego mamy? Mavic Pro. DJI Mavic Pro 1
Skąd ten dar do montażu? Nie mam pojęcia, skąd mamy dar do montażu. Naprawdę, to po prostu wyszło samo z siebie. Ja szukam super muzyki, lubię szukać tej muzyki, chociaż mi to cholernie dużo czasu zajmuje, bo do każdego vloga naprawdę potrzebuję 2 pełne dni, żeby poszukać super muzyki. No ale muzyka robi wszystko w tym vlogu, naprawdę. Robi piękny klimat, także warto szukać tej muzyki. Tak jak wiecie, ja robiłam wcześniej filmy po polsku, także no, wiem jak robić te przejścia. Takie podstawowe rzeczy wiedziałam jak to robić, ale nie robiliśmy nigdy filmów tak profesjonalnie jak teraz robimy. Nie wiem skąd to wyszło, po prostu chcemy, żeby to fajnie wyglądało i jakiś mamy taki feeling, że fajnie one wychodzą, ale nigdy nie byliśmy na żadnym kursie montażowym ani nic. Po prostu jeśli czegoś nie wiemy, to wchodzimy na YouTube i uczymy się. Dobra, dajemy kolejne pytanie i teraz są 2 pytania od Tomka. Czy Ameryka Południowa, a w szczególności Peru, to wasz nowy dom na stałe? To pierwsze pytanie. Nie, to nie jest nasz nowy dom na stałe. My do Peru przyjechaliśmy w 2015 roku, Niko? 2016 czy 15. W 2015 roku, tak? Jak to się stało, że przyjechaliśmy do Peru? Słuchajcie, Niko miał praktyki w Peru. Gdzieś około 7 lat temu wyjechał na praktyki i wyjechał na praktyki do Arequipy i tam po prostu zaprzyjaźnił się z biurem podróży lokalnym, gdzie pracował, zaprzyjaźnił się z szefostwem. No i jak byliśmy już po naszych studiach w Chinach, już mieliśmy naszego magistra, to stwierdził, Iza, chodź, jedziemy do Ameryki Południowej, ty tam jeszcze nie byłaś, więc zobaczysz, więc sobie po prostu zobaczysz tą Amerykę. Ja oczywiście powiedziałam, no to vamos i pojechaliśmy do Peru. Wiedzieliśmy, że możemy mieć praktyki 4 godziny codziennie w agencji podróżniczej, a resztę czasu mieliśmy na podróżowanie, więc nam kompletnie odpowiadało i to były praktyki na 4 miesiące. Wyjechaliśmy we wrześniu i wróciliśmy w grudniu. Później już, słuchajcie, już sami zaczęliśmy pracować w Peru, otworzyliśmy agencję biuro podróży lokalne w Peru. Więc po prostu co roku, już od 2015 roku, co roku jesteśmy w Peru przez parę miesięcy, nie tylko w Peru, bo również robimy Peru, Boliwię, Argentynę, Chile, Ekwador, Kolumbię, ale zazwyczaj jesteśmy najdłużej czasu w Peru, ponieważ tutaj jest najwięcej turystyki i najwięcej pracy. Drugie pytanie, to jest bardzo dobre pytanie od Tomka. Czego Ci brakuje najbardziej, będąc cały czas za granicą? Myślę, że razem z Nikolasem mamy to samo, nie, Niko? Czego Ci brakuje najbardziej? Ser. A sera francuskiego, ja myślałam, że to powiesz przyjaciół. Najbardziej brakuje nam przyjaciół. Nawet wiadomo, że rodziny nam brakuje, to jest oczywista rzecz, ale z rodziną ja bardzo często się kontaktuję, także dzwonimy do siebie, a wiecie, z przyjaciółmi ja się wolę też widzieć face to face, żeby po prostu pogadać z nimi. Nie lubię tak naprawdę, nie lubię za bardzo dzwonić przez Skype do przyjaciół, po prostu wolę się z nimi spotkać na żywo. Więc tu jest naprawdę bardzo ciężko, jeśli chodzi o Ameryce Południowej, żeby naprawdę załapać prawdziwych przyjaciół. Ale to bardziej ze względu na nasz styl życia, bo my nigdy nie jesteśmy w jednym miejscu dłużej niż 2 tygodnie. Naszych prawdziwych przyjaciół z Polski bardzo nam brakuje i pozdrawiam wszystkich naszych przyjaciół z Polski, z Francji, czy to z innych części świata. Dobra, czyli kolejne pytanie od Roberta. Pozdrawiam bardzo Roberta, zawsze zostawia komentarze pod zdjęciami. Także Robert, pozdrowienia dla Ciebie prosto z Cusco i czytam Twój komentarz. Dopiero zajrzałem na Instagrama i oświeć nas. Proszę cokolwiek więcej w temacie swego dotychczasowego życia podróżniczego, bo były m.in. Chiny, Himalaje, spotkania, wykłady, festiwale, nagrody i jeszcze czym się pochwalić. Na samym początku tego vloga już Wam wszystko mówiłam, jak to było moje życie podróżnicze. Nie mówiłam o Himalajach. 2 lata temu, w 2019, mieliśmy taką wyprawę życia naprawdę na motocyklach. Pojechaliśmy do Himalajów indyjskich, czyli północne Indie. Przejechaliśmy z Dolinę Spiti na Royal Enfieldach. Mieliśmy 2 motocykle 350 i przejechaliśmy naprawdę jedne z najtrudniejszych offroadów, jakie są w Indiach. Spiti Valley jest znana ze swoich ciężkich dróg, a raczej bezdroży. Tam też, kurczę, naprawdę było cudownie. Mam nadzieję, że uda mi się vlogi zrobić z tych Himalajów. Ja już kiedyś je dawałam na swój polski kanał, ale one nie są tak zrobione profesjonalnie jak te filmy teraz, więc trochę wstyd je dawać teraz na vloga, teraz na mój kanał. Także były Himalaje, w Chinach też praktycznie jesteśmy co roku, słuchajcie, bo
Tak jak Wam wcześniej mówiłam, Chiny zawsze będą w naszym sercu. Czasami tam jesteśmy, raz mieliśmy grupę na Chiny, gdzie byliśmy przewodnikami i organizowaliśmy wyjazd. A tak to jeździmy sami po prostu do Chin, bo uwielbiamy eksplorować ten kraj, mimo że znamy bardzo dobrze Chiny, naprawdę. Wstyd się przyznać, ale znowu znamy Chiny lepiej niż Polskę czy Francję. To my tam uwielbiamy wracać i jeszcze nawet wracać do tych samych miejsc, w których byliśmy i jeszcze bardziej eksplorować. Kolejne pytanie od Sary. Co najbardziej podoba Ci się w podróży motorem po Ameryce Południowej, a co najbardziej Cię w niej stresuje? Co najbardziej podoba mi się w podróży motocyklem, że jesteśmy kompletnie wolni. Po prostu nie ma takiego środka transportu, gdzie czułabyś się bardziej wolna niż podróż motocyklem. Wjedziemy wszędzie, wjedziemy w każde offroady, w każde małe uliczki, także podróż na przykład autobusem, może nawet samochodem takim dużym, byłaby na pewno inna niż ta podróż motocyklem. Jest więcej adrenaliny, jest więcej nieznanego, nie wiesz gdzie będziesz spał w każdy dzień, bo motocykl nie jest taki jak samochód, nie możesz spać w samochodzie, więc jest więcej ryzyka też. No i czyli ta wolność, adrenalina, to, że wszędzie możemy dojechać do miejsc naprawdę, które są mało znane, do których pewnie może lokalnym autobusem byśmy nie dojechali. Co najbardziej Cię w niej stresuje? Na samym początku, czy to w podróży po Indiach, czy to w Kolumbii, na przykład w La Guajira, tam gdzie były te bardzo trudne offroady, bardzo mnie stresowało to na przykład, że gubiłam Nicolasa, po prostu wiadomo, że Niko jeździ szybciej ode mnie. Także na przykład jak byliśmy na pustyni i nagle była burza piaskowa i ja straciłam z oczu Nicolasa, ja nie miałam nic, żadnego GPS-a, nic, ja sobie po prostu tak stresowałam, że już go nie odnajdę po tej burzy, bo nigdzie go nie widziałam, także takie rzeczy mnie bardzo stresowały. Tak samo jak byliśmy też znowu w La Guajira, jak straciłam z oczu Nicolasa, po prostu przez pół godziny nie wiedziałam gdzie on jest, gdzieś w mieście się straciliśmy. I wtedy no naprawdę nie wiedziałam, czy on miał wypadek, czy gdzieś skręcił w inną stronę, a ja znowu też nie miałam ani internetu, ani GPS-a, więc takie sytuacje są najbardziej stresujące dla mnie. Dobra, następne pytanie od Łukasza. Skąd tak dobrze znasz język angielski? Słuchajcie, angielskiego się uczyłam w szkole, miałam też lekcje prywatne. Myślę, że najbardziej cudowe właśnie lekcje prywatne. Pozdrawiam pana Rafała, który mnie tak naprawdę najwięcej nauczył. Także stąd znam język angielski. Potem na studiach miałam zajęcia tylko i wyłącznie po angielsku. Czy to w Krakowie, czy w Chinach, czy we Francji. One były po angielsku, ale wiadomo, że mój angielski to nie jest żaden angielski native'owy. Ja mam akcent. Ja oczywiście nie mówię perfekcyjnie po angielsku. Uważam, że mówię dobrze, ale na pewno dużo mi brakuje. Dlatego też wydaje mi się, że lepiej będzie, jak będziemy teraz robić vlogi po polsku i jak będziemy robić vlogi po polsku i po prostu będę na pewno przy tym bardziej naturalna. I kolejne pytanie od Łukasza. Masz jakieś pasje oprócz podróżowania? Tak, oczywiście mamy różne inne pasje oprócz podróżowania. Jesteśmy miłośnikami narciarstwa, zimy, skitouringu. Już tak od 2 lat zakochaliśmy się w skitouringu. Także za każdym razem, jak jesteśmy w Polsce czy we Francji, to staramy się naprawdę chodzić na skiturach. Tak? Chodzić na skiturach. Dodatkowo kochamy również muzykę. Niko gra na pianinie i na gitarze, ja gram na skrzypcach. Słuchajcie, ja jestem prawdziwą góralką z żywca. Przez parę lat, chyba to było 5 lat, grałam w zespole folklorystycznym w Ziemi Żywieckiej. Okej, pytanie od Zenka. Co jest najtrudniejsze w takiej motorowej i bezhotelowej formie podróży? Słuchajcie, pakowanie się codzienne. Naprawdę, bo jak jesteście na motocyklach, to za każdym razem musicie się wypakowywać. My nie byliśmy cały czas bez hoteli. Czasami braliśmy hotele. Czasami był namiot, czasami hotele. Także to było tak pół na pół, ale mieliśmy podzielone zadania. Ja nas zawsze pakowałam, bo codziennie tak naprawdę spaliśmy w innym miejscu. A Niko pakował, no wiecie, dawał po prostu plecaki już na motocykl i je zawijał linkami. I to jest naprawdę ciężka robota, tak z 15-20 minut codziennie Niko potrzebował na to. I to było takie mega żmudne i takie, że tak powiem, najcięższe podczas tej podróży. No i co jeszcze w takiej podróży motorowej? Ból niestety dupki, naprawdę. Po prostu jak się już jeździ po parę godzin dziennie, to ból jest duży. Drugie pytanie od Zenka, a co ładuje Wasze baterie? Myślę, że najbardziej ładuje nasze baterie ludzie spotykani na drodze, po prostu ich dobroć, ich życzliwość, taka bezinteresowna pomoc. To najbardziej ładuje nasze baterie. Od Huberta.
Jak to jest ze stosunkiem spotykanych ludzi na drodze w Ameryce Południowej? Są bardziej otwarci i ciekawi Was, czy też wrogo nastawieni? Okej. Nie, ludzie w Ameryce Południowej, ogólnie wszędzie, gdzie podróżujemy, są bardzo otwarcie nastawieni. Ogólnie jeśli Wy jesteście otwarci, jeśli Wy chcecie spotkać innych ludzi, jeśli Wy się uśmiechacie i zagadujecie, to ludzie zazwyczaj naprawdę, oni sami w sobie są otwarci i Wam pomagają. Po prostu zależy też dużo od Waszego nastawienia do obcych Wam ludzi. Kolejny temat motocykla. Na czym jeździsz? Słuchajcie, jeżdżę na tym, co jest. W Kolumbii jeździłam na AKT, w Indiach jeździłam na Royal Enfield 350. Jak jestem w Peru, to zazwyczaj mamy Hondę 190, 150 albo 250. Teraz szukamy motocykla w Peru, a w międzyczasie wynajmujemy w Peru Hondę 190. Czy to Twój pierwszy? To nie mój pierwszy. Mój pierwszy motocykl, jak miałam 18 lat, zdawałam prawo jazdy. Chyba to była Honda 250, tak mi się wydaje. Co wozisz ze sobą? Co zawsze musisz zabrać, gdy wybieracie się w dłuższą podróż? O czym pamiętać, etc. Taki trochę mini poradnik dla innych motopodróżników. Szczerze, ja Wam dobrze nie poradzę. My mamy ze sobą naprawdę najmniej rzeczy, ale jeśli jest to wyprawa motocyklowa, to zawsze mamy namiot, zawsze mamy 2 super wygodne materace i zawsze mamy ciepłe, ale naprawdę ciepłe śpiwory. Znaczy ja mam ciepły, Niko ma troszeczkę gorszy. No i co, zawsze po prostu, słuchajcie, zawsze na takiej wyprawie paszport, kasa i dobry humor. I to tyle. Ja Wam tutaj nie poradzę, bo nie powiem Wam, jakie narzędzia potrzebujecie, bo my nie jesteśmy w tym specjalistami. My naprawdę wozimy sobą najmniejszą ilość rzeczy. Często przed jakąś wyprawą, na przykład przed Guajirą w Kolumbii, przed pustynią, dzień przed kupowaliśmy jakieś rzeczy, żeby po prostu zmienić dętkę w razie gdyby pękła nam opona. Więc po prostu to kupowaliśmy wszystko przed. Okej, kolejne pytanie. Czy jeździsz również na większych motocyklach 600 ccm i więcej? Czy to, że wybraliście takie małe pojemności, wynika z uprawnień czy ekonomii? Przede wszystkim z ekonomii. W Kolumbii na przykład kupiliśmy motocykle i teraz je sprzedajemy. Już się jeden sprzedał. No i te motocykle, co mieliśmy, to były 150 AKT, więc to były tanie motocykle. Bardzo fajne. Spokojnie dawaliśmy radę nimi wszędzie jeździć, no ale to wynikało, że takie małe pojemnościowe motocykle wzięliśmy, wynikało właśnie z tego, że po prostu nie chcieliśmy tyle wydawać na motocykl. Jeden motocykl nasz kosztował około $700. Dobra, kolejne pytanie od Martka. Jak trafiłaś na Bartka z Bezplanu? Czy to może on trafił na Ciebie? Słuchajcie, to ja trafiłam na Bartka z Bezplanu, jego obserwowałam na Instagramie i pamiętam, że on coś takiego mówił, że strasznie chciałby zrobić wyprawę motocyklową po Ameryce Południowej, chyba z Kolumbii aż do Patagonii, więc stwierdziłam, skoro ja już skończyłam teraz tą wyprawę, kończymy wyprawę motocyklową po Kolumbii i taki fajny ten vlog stworzyliśmy z La Guajiry, to po prostu prześlę mu tego vloga i jeśli mu się spodoba, to może go udostępni na Instagramie. Także słuchajcie, napisałam do Bartka na spontanie, na Instagramie, 5 minut przed pójściem spać i w przeciągu paru godzin Bartek mi odpisał, że to jest dobre. Więc naprawdę byłam mega pozytywnie zaskoczona, że tak to przyjął i że w ogóle powiedział, ja to nie tylko daję na Instagrama, ale też na moje daily, więc na daily vlogi, więc naprawdę jeszcze raz dzięki Bartek wielkie, więc tutaj też wyjaśniam, dlaczego akurat napisałam do Bartka, a nie do innych podróżników. Po prostu wiedziałam, że Bartek coś z tymi motocyklami zawsze planował. Od Rafała pytanie. Cześć, powiedz coś o Twoim towarzyszu, czyli Nikolasie. Trochę mało go widać, ale jest częścią tej wyprawy, chętnie go poznamy. Słuchajcie, Nikolas to jest mój mąż. Nikolas jest Francuzem, pewnie już wiecie z vlogów. Co mam o nim powiedzieć? Co? Że nie lubię być behind the camera. Przed kamerą. No, przed kamerą. Tak, Niko nie lubi być przed kamerą, dlatego go nie ma za często tutaj, praktycznie w ogóle. No i słuchajcie, podróżujemy razem już od 5 lat, poznaliśmy się w Chinach, ale parą zostaliśmy w innym kraju, ale tutaj Wam nie będę zdradzać szczegółów, bo nie chcę Wam od razu wszystkiego mówić.
Także poznaliśmy się w Chinach na studiach, studiowaliśmy razem International Business. No i już jesteśmy, że tak powiem, małżeństwem i cały czas. No, to jest przepiękne, że mamy te same pasje, te same hobby, po prostu identyczne. Mówimy w tych samych językach obcych, co jest mało spotykane, myślę, także myślę, że fajnie się dobraliśmy. I'm the same as you, but the male version. A, zrozumieliście. Dobra, jeszcze kolejne 2 ostatnie pytania, bo to będzie strasznie długi ten vlog. Od Maćka, czy nie boisz się mieszkać z innymi, nieznajomymi ci wcześniej ludźmi w miejscu, które nie znasz? Nie boję się, nie mam czegoś takiego, że się boję. Zazwyczaj jakoś intuicyjnie wiem, że to są dobrzy ludzie. Nie wiem, na intuicję wszystko robię. I od Krzysztofa, od kiedy jeździsz na motorze? Słuchajcie, ja znałam prawo jazdy na motocykl w wieku 18 lat, ale przez 7 lat, przez 6 lat, nie, przez 6 lat nie wsiadłam na motocykl. Dopiero wsiadłam pierwszy raz w Peru na Hondę 250 po moim prawku. Czy ten pojazd od młodych lat Cię pasjonował? Ja w wieku 15 lat miałam skuter, także ja uwielbiałam skuter, także jakiś tam balans na pewno miałam. Bardzo prosto znałam prawo jazdy na motocykl, wszystkie 8 zawsze ładnie robiłam, nie było problemów. Tak, nie jestem kobietą z pasją do motoryzacji. Uwielbiam motocykle, ale ja nie mam pojęcia w ogóle jak coś naprawić. Bo tego to nie mam pojęcia. Bardzo lubię też jeździć samochodami. Okej, i jeszcze ostatnie pytanie od Filipa. Cześć, wraz z dziewczyną zastanawiam się nad podróżowaniem transportem miejskim po Kolumbii. Mamy obawy co do bezpieczeństwa jazdy takim sposobem. Podobny plan chodzi mi z Peru, ale mam cykora lekkiego. Czy możesz coś wiedzieć na temat? Dzięki za odpowiedź i udanej podróży. Nie ma problemu z transportem miejskim. Czy to o Kolumbię, czy to o Peru chodzi. Zawsze pamiętajcie, że trzeba wybierać przede wszystkim bardzo bezpieczne autobusy nocne, czy turystyczne w Peru, czy w Kolumbii. Przede wszystkim w Peru. Zawsze trzeba wybierać firmy, które są po prostu mają 2 kierowców, jak jest na przykład podróż, nie wiem, 15-godzinna. Także o tym trzeba pamiętać, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to Filip, tu nie ma żadnego... Wszędzie trzeba uważać, ale transportem miejskim po Kolumbii czy po Peru jak najbardziej. No i kochani, kończymy ten jakże arcyciekawy Q&A. Praktycznie na Plaza de Armas w Cusco. Już zachód słońca, mamy przepiękne kolorki, a ja mam naprawdę wielką nadzieję, że nie zanudzałam Was tutaj, bo jeszcze tyle nie gadałam nigdy. Po prostu ten vlog był gadanie o mnie. Także słuchajcie, mam nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie znać w komentarzach i jutro lecę do innego kraju. Lecę tam sama, bez Nikolasa. Nikola niestety zostaje w Peru. Ja lecę tam w 90% do pracy, ale dajcie znać, gdzie teraz lecę. Będzie na pewno z jednego miejsca z tego kraju vlog, także dajcie znać w komentarzach, może wiecie, gdzie lecę. Kochani, kończymy tego vloga jednak w knajpie i zaraz Wam tu pokażę pozytywną stronę social mediów, a przede wszystkim Instagrama. Jasmina, Olek. Słuchajcie, poznaliśmy Jaśminę i Olka na Instagramie. Gdzie byliście, jak się poznaliśmy? 8 miesięcy w Meksyku, Tak. 5 miesięcy później na Dominikanie, Tak. no i teraz w Peru. Peru. A no, kwarantanna w Meksyku była całkiem ciekawa, bo byliśmy zamknięci na małej wyspie. Jaśmina z Olkiem są kitesurferami, dobrze? Kitesurferami. Teraz jeżdżą, w ogóle jadą nauczać, gdzie to jedziecie, bo nie znam tego kraju. To jest taka mała wyspa w Karaibach, generalnie nad Dominikaną, między Dominikaną a Bahamami. No jest dosyć znana z takich ładnych widoczków, turkusowej wody a to jest taka hałda Bardzo piachu. drugiego życia. No, ale jedziemy tam pracować. Tak, w ogóle na Instagramie Kitesurfing Destroy My Life znajdziecie zdjęcia aktualnie, gdzie jesteśmy. No i właśnie historyjski, bo mamy trochę, mieliśmy już bardzo dużo szalonych przygód, od tego jak prawie zginęliśmy przez jakieś strajki, no tego było bardzo dużo, no, zapraszamy jak chcesz, jeśli mieli ochotę zobaczyć. Link do Instagrama znajdziecie w opisie, także chodźcie na Kitesurfing Destroyed My Life. Dobra, to już chyba koniec. Bye!